Witam Was serdecznie w 20. już odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Po raz drugi realizujemy go w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Salutio Medica. Dzisiaj goszczę u siebie Janę Szostak. Będziemy rozmawiać o przenikaniu się działalności artystycznej i aktywizmu, o sztuce politycznej i działaniach performatywnych. Jana Szostak urodziła się w Grodnie. Od 2010 roku mieszka w Polsce. To artystka intermedialna, doktora sztuki, aktywistka i feministka. Jak mówi, wierzy w skuteczność sztuki, solidarność i siłę współpracy w kulturze. Od 2016 roku świadomie używa mediów masowego przekazu jako platformy do rozpowszechniania swoich działań ze sfery sztuki i aktywizmu. Była laureatką wielu konkursów, w tym m.in. Paszportów Polityki, Młodych Wilków oraz konkursu na Inaud Festival. Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Codziennie o 18:00 współtworzy pomnik Minuta Krzyku dla Białorusi. Działa także na rzecz obywateli Białorusi uciekających z kraju przed represjami. Jano, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy i że przyjechałaś do nas specjalnie z Warszawy. Tak, dziękuję. Też cieszę się na okazję porozmawiania trochę więcej. O sztuce. Tak. A nim porozmawiamy o sztuce i o tym przenikaniu się sztuki i aktywizmu, to taki pierwszy wątek. W ogóle czym jest dla Ciebie aktywizm? Jakie według Ciebie są rodzaje aktywizmu? Tak, no to jest chyba odwieczne pytanie, które wciąż nie jest sklasyfikowane. Też w takim powszechnym myśleniu ja na przykład sama siebie zaczęłam traktować jako aktywistkę wtedy, kiedy udało mi się dokrzyczeć do pana Dworczyka i coś naprawdę zmienić w kwestiach wiz dla ludzi z Białorusi na poziomie systemowym. Ale tak jak właśnie wspominam przy okazji swego stand-upu dokumentalnego Krzykucha, właśnie, że jest jak dla mnie taki aktywizm balowy, czyli uliczny, aktywizm, jakby to powiedzieć, aktywizm kreci, właśnie, czyli ten, który plusy są takie, że właśnie, że działasz i nikt cię nie widzi, a minus też jest taki, że działasz i nikt cię nie widzi. No właśnie, ten aktywizm może być również na poziomie symbolicznym, prawda? Jak ktoś z poszczególnych artystów, artystek dotyka ważnych polityczno-społecznych tematów, jakby w pewnym sensie możemy zakategoryzować to jako że ktoś jest aktywistą, aktywistką. Więc no, a poza tym właśnie, no bycie aktywistą, też pytanie podstawowe, co to znaczy, nie? Czy wystarczy być aktywnym człowiekiem, żeby być aktywistą? Czy jest taki aktywizm tylko w internecie? No właśnie, też aktywizm internetowy, tak, to też o tym właśnie opowiadałam przy okazji stand-upu, no i że plus jest taki właśnie, że w takiego rodzaju aktywizmie, że możesz w sumie w nieskończoność postować i jakby ten internet na razie nie ma tych rozmiarów i nie ma ograniczeń, a z drugiej strony właśnie minus jest taki, że właśnie dostajesz dużo hejtu i mowy nienawiści, która no, może cię w pewnym sensie zablokować. Tak mówię nie na takim poziomie fizycznym blokowania, ale oczywiście symbolicznym, co też mi w pewnym sensie się przytrafiło i przytrafia dosyć często, bo dosyć łatwo podpaść pod tą tak zwaną falę. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Może, bo tak mówisz o stand-upie, może opisałabyś nam, jakie działania dotychczas wchodzą w zakres Twojej praktyki artystycznej, bo one są bardzo szerokie. Opowiedziałam o Tobie artystka intermedialna. Co to w Twoim przypadku znaczy? Tak, to prawda. To jak kiedyś nawet jedna z kuratorek
podeszła do mnie, zaczęłyśmy rozmawiać o pracach i post factum zapytała się właśnie, że zdała sobie sprawę, że no to ty też przecież robiłaś tą Miss, nie? Że faktycznie. Czyli wtedy, kiedy wchodziłam do świata konkursów Miss, żeby od środka zobaczyć, jak to jest tą alternatywną rzeczywistość i móc zrobić komedię o patriarchacie, którą mam nadzieję, że kiedyś zrobię. I potem właśnie ta kuratorka mówi, że no faktycznie jeszcze o Nowakach, że jakby nie wiedziałam, że to ty to zrobiłaś. To w ogóle ciekawe, bo czyli jakby w propozycji wprowadzenia słowa Nowak zamiast uchodźca. O, tutaj właśnie jest odmiana gramatyczna słowa Nowak. Czyli to w ogóle mnie wtedy zaskoczyło, że naprawdę robiąc różne działania z różnych rejestrów, mimo tego, że używam siebie i swojej twarzy jako narzędzia, no bo tak jak właśnie przy okazji propozycji używania słowa Nowak zamiast uchodźca, od początku i udziału w programie Słownik Polsko-Polski z profesorem Miotkiem, a później właśnie w innych mediach masowego przekazu, że jakby nie marzyło mi się, żeby ten pomysł jako dzieło sztuki konceptualnej istniał sam, bez mojej obecności, ale jednak trzeba było właśnie, media posługują się swoimi zasadami, no właśnie między innymi tym, że trzeba tą twarz pokazywać i jej używać. I to w ogóle ciekawe, właśnie zrozumiałam, że mimo tego, że używam też siebie, swojej twarzy, swoich w pewnym sensie różnych postaci, prawda? Bo to, że czasami zaplotę warko, czy czasami ubiorę okulary albo kapelusz, to powoduje w ludziach to, że po prostu postrzegają mnie jako inną osobę. Inną Ale to nie postać. jest tylko twarz, to jest też całe ciało, którego używasz, prawda? Tak. No więc także, i to w ogóle ciekawe, że mimo tego i tak przez to każda oddzielna praca nie wszystkim kojarzy się jako coś oddzielnego, jako że jakaś inna artystka to zrobiła. I w pewnym sensie cieszę się, bo w taki sposób może prace mogą same żyć beze mnie. No, ale z drugiej strony wtedy to jest też trudne wtedy, kiedy używasz różnych mediów, żeby pokazać i też kontynuować swój własny styl, prawda, który byłby zrozumiały. Na płaszczyźnie na przykład takiego medium jak malarstwo to jest dosyć łatwe, prawda, bo się wypracowuje jakiś określony styl i wtedy dla na przykład odbiorców, odbiorczyń, ale też dla kolekcjonujących to jest łatwe, prawda, że jest jakaś jedna rama, a tutaj właśnie te intermedia, to właśnie bycie tą artystką intermedialną, bo zaczęłam studia w Krakowie, właśnie na SP, intermedia, pozdrawiam, Wydział Intermediów, i później w Warszawie i w Poznaniu. I w ogóle to się okazuje, że właśnie, że te intermedia są właśnie gdzieś tam takim dziwnym konglomeratem i używaniem różnych technik w zależności od pomysłu, który masz, prawda? I tak samo jak właśnie z tą, może na takim przykładzie Minuty Krzyku dla Białorusi, bo to jest, w sumie to jest performance. Tak jak wspominałaś na początku, robię go o 6:00, bo tak wymyśliłam symbolicznie, jako że te strzałki zegara o 6:00 są i utkwiły gdzieś pomiędzy wizualnie, to tak mniej więcej mam takie odczucie, że ta białoruska rewolucja również tak utkwiła, gdzieś jest pomiędzy, nie wiadomo gdzie. No i
wykonywałam to jako działanie performatywne pod przedstawicielstwem Europarlamentu w Warszawie przez jakiś czas w 2020 roku, a później w 2021 roku, kiedy zostałam zaproszona na konferencję prasową już jako aktywistka pomocowa i uczestniczka ruchu Partyzanka, no to wtedy jakby w pewnym sensie, tak jak ja to rozumuję, zhakowałam i jakby też wniosłam tą intermedialność, bo zrobiłam performance. Zrobiłam dosłownie tą minutę krzyku, oczywiście z przemówieniem przed, żeby to było zrozumiałe dla ludzi. Więc będąc aktywistką zrobiłam działanie performatywne. Udało się podtrzymać temat wolnej Białorusi trochę dłużej w mediach, no bo to jest jakby gdzieś ten atrakcyjny obraz, prawda, krzyczącej kobiety. Historycznej? No, w pewnym sensie tak. Potem oczywiście za to też jakby dostałam falę hejtu, z którym też jakby starałam się też jakby z nim grać i trochę go używać i przekuwać w coś dobrego. No i właśnie ta minuta krzyku właśnie funkcjonowała jako performance, jako działanie performatywne, a później właśnie przetworzyłam go w taką bardziej konceptualną, graficzną wersję, tak jak właśnie tutaj, czyli te 60 liter A. No, dla niektórych jedna pani powiedziała, że to ma dla niej taki charakter medytacyjny, bo ja tak sobie wymyśliłam, że to jest 60 liter A, czyli jak minuta krzyku. To znaczy, że ty je codziennie zapisujesz, stworzysz taką pracę? Jak w codzienności się przejawia teraz to działanie? Tak, no, że w momentach, w których właśnie niecodziennie potrzeba to działanie performatywne jakby go używać. I czasami oczywiście na okazję tego, jak ktoś zaprosi czy to przy okazji jej protestu, czy to właśnie przy okazji też innych minut krzyku, bo ta minuta krzyku stała się nie tylko minutą krzyku dla Białorusi, ale również minutą krzyku dla Ukrainy, minutą krzyku dla Palestyny, ale też minutą krzyku dla kobiet, bo strajk kobiet podczas jednego z protestów, wtedy kiedy umarła Iza z Pszczyny, również użył tej formy, tej minuty krzyku. Więc no, to są różne przejawy tego działania. Bo to, co jest dla mnie najbardziej uderzające, to, że w wielu artykułach czy w mediach często jesteś w ogóle przedstawiana w tym punkcie pierwszym jako aktywistka. I chciałam cię też zapytać o ten moment stania się aktywistką, bo przeczytałam w jednym z artykułów, że jest to konkretny moment, ten 2020 rok. Czy tak jest i czy chciałabyś o tym opowiedzieć, w jaki sposób jakby u ciebie się to przenika? I czy jest to bardziej jednak bycie artystką czy aktywistką, czy to nie musimy szufladkować i rozdzielać tych dwóch kwestii? Tak, no zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu, bo to balansowanie to jest trochę jak posiadanie dwóch zawodów. Praca na dwóch etatach. I jeszcze takich właśnie freelancerskich, powiedzmy. Prawda? I bo to bycie artystką nie jest dla mnie teraz nie jest możliwe bez tego backgroundu, który mam, aktywistycznego. No i na odwrót też właśnie staram się wnieść w te aktywistyczne działania pomocowe coś ze sztuki. Takim przykładem właśnie jest utworzenie, jakby pomoc i stworzenie takiej marki Babula, czyli
Anna Konowalowa, która przyjechała z 2 wnukami do Polski, bo jej córka i zięć są więźniami politycznymi. No i myśmy w ramach właśnie naszego ruchu Partyzanka pomagałyśmy jej tutaj z podstawowymi rzeczami w Polsce. No i w ramach podziękowania dostałam od niej szal z koziego puchu. No i wtedy właśnie postanowiłam, że właśnie użyję tych artystycznych umiejętności, cokolwiek to znaczy, żeby móc stworzyć z tych rzeczy, które ona szydełkuje, brand i też jakby pokazać, że to może być też sexy, może być fajne i jakby i ten ktoś, kto przyjeżdża z innego kraju, z innej kultury, może też coś nie tylko brać, ale również i dawać. I wtedy właśnie z Tarasem Gębikiem i z Julią Krywicz żeśmy utworzyły dla niej markę, czyli tak naprawdę staraliśmy się dać za pomocą takiego działania taką wędkę, prawda, a nie rybę. Aha. I to, no i to na przykład to jest taki przykład właśnie takiego jakby przeplatania się tej sztuki i aktywizmu. I jedni mówią i używają tego słowa artywistka. Lubię je. Ja też, chociaż uważam, że to jest wtedy jest trudno zrozumieć też dla siebie granice, nie? Że gdzie jest ta sztuka, gdzie jest ten aktywizm. Ja wolę, jak się mówi po angielsku, art and activism po prostu, że to jest razem, ale osobno. I no bo też na przykład dla mnie, mi zajęło bardzo długo czasu, żeby ten aktywizm pomocowy właśnie gdzieś zbalansować z działaniami artystycznymi, bo dosyć, jeżeli jesteś przyzwoitym człowiekiem, oczywiście, że jak przytaczam taki przykład zawsze, że byłam raz nominowana do ważnej nagrody w Niemczech i miałam wysłać i zupdate'ować portfolio i bardzo mi na tym zależało, żeby zrobić to porządnie, ale w międzyczasie właśnie tylko jak siadałam za to, to były telefony właśnie, że potrzeba właśnie pomocy, czy to przy okazji właśnie zrobienia jakiejś rodzinie więźniów politycznej wizy, czy to wtedy, kiedy była pandemia, wywalczyć komuś pobyt kwarantannowy. I to w ogóle after all się okazało, że jakby, że przegapiłam ten moment dla siebie, bo mi się wydawało oczywiste, że jak jest tu i teraz ta potrzeba pomocy, to jakby odrzucam jakby swoje zapotrzebowanie, swoje jakieś, nie wiem, swoje życie, swoją codzienność odsuwam na bok na rzecz właśnie tego priorytetu w tym aktywizmie pomocowym, co w ogóle after all okazuje się, że zawsze będą te wyzwania i zawsze będzie ktoś, komu trzeba pomóc, prawda? A potem jak nagle wpadasz w to tak zwane wypalenie albo w stany depresyjne, no to potem rozumiesz, że ta przysłowiowa maska jest potrzebna najpierw dla ciebie. To, co dla mnie jest niesamowicie ciekawym wątkiem, to jest kwestia twojego wzięcia udziału w kampanii, w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, bo do tych wszystkich twoich działań, o których już sobie powiedziałyśmy, doszła taka mocna obecność
w przestrzeni publicznej, Mhm. która wiązała się no, w pewnym momencie z gigantycznym hejtem. No a ten hejt wynikał z tego, że no, tak jak jesteś artystką, jak ja rozumiem, Mhm. pozostałaś tutaj szczera i bezpośrednia tak do bólu. Tak. Jaki to był dla ciebie moment? Tak, to było ciekawe zrozumieć, że w dzisiejszych czasach bycie radykalną osobą znaczy po prostu wyjście i nie udawanie niczego, tylko po prostu bycie sobą, prawda? I pójście właśnie do tego świata polityki albo spróbowanie pójścia jako kobieta, jako właśnie nowaczka z Białorusi, jako artystka, czyli z tymi trzema najbardziej gorętszymi Rozumiem, że tarczami to ci też wypominano, że nie jesteś taką Polką. Tak, to też oczywiście. I właśnie, że te trzy tarcze, w które po prostu można napieprzać jakby hejtem w nieskończoność, bo to przecież jak to jest, że ktoś taki ma czelność w ogóle pójścia i spróbowania wystartowania do świata polityki. A czemu to dla ciebie było ważne? No przede wszystkim dlatego, że to już 4-letnie doświadczenie tego aktywizmu pomocowego, łącznie jakby pomaganie tysiącom osób, jakby i też to utworzenie i zrozumienie też potrzeb, jakie są na terenie Polski względem ludzi z doświadczeniem migracji, chciałam po prostu przenieść na szerszą agendę. I wiedziałam od początku, że polityka migracyjna, no zresztą jak widać również obecnie, nie jest priorytetem, nie jest popularna i po prostu marzyło mi się, żeby być tym głosem właśnie tych ludzi z doświadczeniem migracji w polskim parlamencie, to raz, a dwa też głosem ludzi kultury. No bo i też z tej racji zapisałam się do Partii Zielonych, jako że właśnie mało kto wie, ale Józef Beuys, niejaki artysta, był współtwórcą Partii Zielonych, po czym, to też ciekawostka, bo go potem nie dopuszczono do udziału w wyborach, więc w pewnym sensie powtórzyłam jakoś trochę jego szlak. No i właśnie, żeby też móc z tej perspektywy, no bo też wciąż ja również czekam ustawę o zawodzie artysty, artystki, bo to też tak jak wcześniej mówiłam, że to bycie pomiędzy sztuką, artystką, a aktywistką to są dwa zawody, ale w sumie to żaden zawód, prawda? Nawet to jest takie moje pytanie, tak? Bo powiedziałaś o tych 2 etatach, a moje bardzo bezpośrednie pytanie brzmi, jak żyć, uprawiając takie etaty i zawody? Jak żyć, tak, dokładnie. To jest... Albo inaczej, jak móc się z tego utrzymać? Tak, to prawda. No, ja na tą właśnie okazję zaczęłam jakby też materializować poszczególne prace, chociażby tą minutę krzyku dla Białorusi. Też zaczęłam w pewnym sensie takie konceptualne działanie, bo wtedy, kiedy robiłam minutę krzyku dla Białorusi, była bardzo popularyzowana w mediach, no to właśnie zaczęłam po prostu zbierać te fragmenty swego własnego wizerunku z różnych wersji krzyku i po prostu tworzyć z tego obrazy, żeby jako że coś, co ja mogę zmaterializować i co mogę
Ale obrazy masz na myśli malarstwo? Tak, Tak? tak. I to no, taki pomysł mikro na to, że jest taki ręczny raster, który robię. Kropkowanie. Takie w sumie wzięte właśnie z tradycji druku, ale przetworzone przez jakby swoją własną rękę, no to wtedy się tworzy czasami z błędami no, w takiego typu gest, który no, gdzieś tam jest materialny i który właśnie można nabyć. No i na razie albo również właśnie 60 liter A. Dla niektórych to No wygląda jak właśnie. horyzont na przykład. I no więc jakby szukam różnych takich form, żeby zmaterializować te wszystkie niematerialne działania, które robię. To też Więc musi być wyzwanie, prawda? Tak, żeby jeszcze były w zgodzie z tobą, w zgodzie też z duchem tej pracy, żeby to potem nie wyglądało jak właśnie czasami już robią niektóre komercyjne artystki w Stanach, jak słyszałam, że performerki, no to na przykład, że kawałki złota dodają, bo i wtedy autentycznie na przykład Wzrasta to wartość, jest, tak? wzrasta wartość i jest to już jakby od początku jest droższe, nie? Że jak przychodzi taki kolekcjonerka, no to widzi, że ten jak kawałek złota jest, no to znaczy, że można zainwestować, nie? Więc także to jest bardzo bardzo duże wyzwanie, jak właśnie pomiędzy tym balansować, ale też właśnie znaleźć tą szczerość w tym przekazie. No właśnie ostatnio też zaczęłam wyszywać z włosów, bo po takim, wydaje mi się też, to jest efekt właśnie takiego aktywizmu pomocowego i tych lat, które no, w pewnym sensie spowodowały zniszczenie organizmu i włosy mi zaczęły dużo wypadać, więc po prostu stwierdziłam, że z tego zrobię użytek, właśnie tak jak z fali hejtu, którą zrobiłam, którą dostałam wtedy, kiedy minuta krzyku dla Białorusi była i dostałam wtedy, nie wiem czy pamiętasz, ale za to, że nie noszę stanika. I że widać sutki. Tak. I wtedy właśnie stwierdziłam, że okej, skoro tak, to ja użyję, skoro wciąż jakby to przestrzeń budzi kontrowersje, tak dużo wciąż jakby w XXI wieku to przyciąga tyle uwagi, to dobra, no to użyję to i napisałam po raz pierwszy wtedy 56%, czyli tyle procent, ile Polska kupuje drewna z Białorusi, a później zrobiliśmy wspólne Na działanie. dekolcie to napisałaś, tak, prawda? Tak, a później wspólnie z różnymi wspaniałymi osobami, które dołączyły pod przedstawicielstwem Europarlamentu w Warszawie, zamieściłyśmy logotypy różnych firm, które wciąż współpracują z białoruskim reżimem, więc no i wtedy właśnie przekułam ten hejt na coś dekonstruktywnego na konstruktywne. No i tutaj również jakby jak już mi te włosy zaczęły wypadać, to pomyślałam, że dobra, no to zaczęłam wyszywać 60 liter A, żeby w jakiś sposób je użyć. I no więc także w taki sposób gdzieś tam staram się kontynuować to, co... I to też dlaczego te jakby litery A, no bo to też poobiecałam sobie, że będę krzyczeć na różne sposoby do końca rewolucji i o jeden dzień dłużej,
w różnych formach. No i to są dla mnie takie formy właśnie tego zapisu buntu, który Niezgody. tak, Mhm. który no, gdzieś cały czas żyje, no bo dopóki to wszystko trwa, to jakoś, a jednocześnie tak jak mówią niektórzy, i to w ogóle było niesamowicie wzruszające wtedy, kiedy niecały rok temu Minutę Krzyku wykonaliśmy wspólnie z około 2-3 tysięcznym tłumem w imię Lizy, czyli jakby Białorusinki zgwałconej na śmierć na ulicy Żurawiej w Warszawie. I wtedy otrzymałam dużo wiadomości od innych osób i podziękowań, bo ja osobiście nie miałam wtedy siły, żeby w ogóle wykonać tą Minutę Krzyku, ale inne osoby mnie wtedy namówiły i dostałam takie wiadomości właśnie, że to podziękowanie za to, że ten krzyk jest z jednej strony aktem bezsilności i wyrazem bezsilności, ale z drugiej strony, jeżeli go się wykonuje razem, wspólnie, to wtedy to się przetwarza ta bezsilność w jakąś wspólną siłę i wspólną nadzieję. Czy to masz na myśli, mówiąc, że wierzysz w sprawczość sztuki? Myślę, że tak, chociaż uważam, że ta sprawczość sztuki, ona ma różne wymiary. Trudno je ocenić. Uważam, że zarówno jaki obraz abstrakcyjny może być skuteczny, taki właśnie performatywne działanie, taki inny gest, który wykonujesz, z którym się dzielisz z innym człowiekiem. Jano, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dużo siły Dziękuję. i konsekwencji w tych działaniach, które obserwuję i którym kibicuję od lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję.